Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny poradnik z Sengoku Dynasty. Tym razem omówimy znowu potrzeby wieśniaków, ale już takie bardziej zaawansowane jak duchowność i dobra luksusowe, które mogą sprawiać problemy w początku, a im dalej tym czasem gorzej, jeśli mamy gdzieś tam słabo zautomatyzowane niektóre potrzeby. Jeśli chodzi o tak naprawdę duchowość, zacznijmy po prostu od duchowości, bo to jest moim zdaniem bardzo łatwe, akurat jestem w miarę na miejscu, jeśli chodzi o tworzenie tego wszystkiego. Jeśli chodzi o duchowość, możemy zrobić posążki bóstwa na samym początku, gdy jesteśmy w takim powiedzmy początku gry, ewentualnie delikatnym midgame'ie, bo taki posążek daje nam bardzo dużo duchowości, jest bardzo łatwo do zautomatyzowania i potrzebujemy ociosany kamień i możemy automatycznie sobie tutaj zarządzać pracą i zrobić coś tego typu, że będzie nam wytwarzać ociosany kamień plus dodatkowo posążki i dzięki temu jesteśmy w stanie nad tym wszystkim gdzieś tam zapanować. Jest możliwość też tworzenia chramów, ale z drugiej strony, jak gdzieś tam potem przeliczałem, no te chramy nie mają gdzieś tam większego sensu, bo przejdźmy sobie na przykład bramy, już sekundka, tu mamy budowle właśnie klasztorne, mamy również chramy i te chramy zatrudniają kapłanów, dzięki którym otrzymujecie dodatkowe bonusy do duchowości, jak również chyba dobra luksusowe, czy tam zdrowie, więc tam można jeszcze coś bardziej pokombinować. Ale jest to o tyle chwilowo nieopłacalne, że duchowość ma taki jeden przedmiot, który się bardzo prosto w miarę automatyzuje i daje bardzo dużo duchowości, bo u mnie duchowość, szczerze powiedziawszy, wyrabia jeden pracownik i jest w stanie wyrobić tak naprawdę na całą osadę z ogromnym zapasem. I jest to po prostu moim zdaniem nie do przebicia chwilowo na tym etapie powiedzmy całej gry. Więc jak sobie zobaczycie w dużej kuźni, oczywiście możecie też to wytwarzać w mniejszej kuźni. Stojący dzwon, no bardzo fajna, prosta rzecz z tego względu, że potrzebujemy żelazo, które jest bardzo łatwo do zdobywania, dowolna deska to już nawet nie wspomnę, słoma jest też prosta do zautomatyzowania, bo nie potrzebujecie nie wiadomo jakich cudów, futro, więc sobie jeśli przejdziemy nawet do tego podliczenia, ilu tutaj pracowników potrzebujemy do duchowości, to mamy powiedzmy dwóch pracowników na słomę, z tego względu, że potrzebujemy trawę zdobywać, przerabiać na słomę, no to do tego potrzebujemy razem dwóch pracowników, jeden pracownik na deski, jeden do rudy żelaza, choć szczerze powiedziawszy tej rudy żelaza tego wszystkiego wam pozostanie nawet w przeliczeniu na tych pracowników i futro, czyli szczerze powiedziawszy potrzebujemy 2, 3, 4, 5 pracowników, plus tutaj jeden oczywiście kowal, ale u mnie tutaj kowal dodatkowo robi inne jeszcze rzeczy, więc jakby nie patrzeć, nie jest to powiedzmy pełny pracownik. Więc tutaj potrzebujecie 5 pracowników w skrócie, żeby zapanować nad całą duchowością, gdzie przy chramach byście potrzebowali też z 5 osób. No i moim zdaniem przy chramach wyszłoby trochę wam mniej na tym plusie, jeśli chodzi o tą produkcję. I tam po prostu moim zdaniem się tego nie opłaca. Więc duchowość wychodzi najlepiej tworząc po prostu dzwony, które możecie już w małej kuźni bez problemu robić. Więc jest to po prostu najlepszy, najbardziej wydajny sposób i najłatwiej nad tym moim zdaniem zapanować. Jeśli chodzi znowu o dobra luksusowe, tu są już troszkę delikatniejsze powiedzmy na początku schody. Z tego względu, że potrzebujecie wytwarzać skórę. Żeby wytwarzać skórę, musicie odblokować oczywiście region Segi. Region Segi umożliwia wam po prostu taki mebel w oczywiście szwalni jak kać karbarska. Dzięki temu z użyciem właśnie wody, kory możecie przerabiać to na skórę. Jeśli chodzi o początek, na początku, jeśli chodzi o wytwarzanie dobra luksusowego, możecie w warsztacie na przykład stolarskim, czyli takim podstawowym, robić coś takiego jak na przykład świeczka. Świeczka jest bardzo prosta do wytworzenia i bardzo tania do wytworzenia, bo potrzebujecie tłuszcz i słomę. Dzięki tłuszcz możecie oczywiście zdobyć w chatce myśliwskiej, więc to jest bardzo proste. Słomę również łatwo zdobywacie poprzez stojak na przykład. Tutaj mamy stojak do suszenia i zdobywacie trawę, więc dajecie jedną osobę na trawę, drugą do suszenia i spokojnie możecie robić nawet z 5 warsztatach świeczki i nie będzie z tym żadnego problemu. Jeśli chodzi na przykład o taki tłuszcz, tutaj mamy chatkę myśliwską,
no tu możemy tak naprawdę tylko dwie prace myśliwskie dawać, więc to jest niestety mało, trochę ograniczone. Przerabiając na przykład taki tłuszcz, macie 52 tłuszczu na takim słabszym nawet gdzieś tam nożu. Pamiętajcie, że im lepszy nóż, lepsze narzędzie, tym więcej też tego zdobywacie. Więc powiedzmy tego tłuszczu macie 52 świeczki, to jest szczerze powiedziawszy 1000 w dobrach luksusowych, więc jest tego naprawdę dosyć sporo. Ale jest oczywiście potem lepszy sposób, bo futro wam się zawsze będzie przydawać z tego względu, że jeśli będziecie robić nasiona ryżu czy tam inne nasiona, no to te worki są oczywiście robione z futra. A futro również jest przerabiane na skórę. A skóra jest oczywiście dobrem luksusowym, które jest moim zdaniem jedno chyba z najbardziej opłacalnych, z tego względu, że też skóra jest wam później potrzebna do wytwarzania stalowych narzędzi, lepszych narzędzi, takich mistrzowskich, więc do tego i tak tutaj właśnie potrzebujemy tą kać garbarską, żeby zdobywać skórę. Jeśli sobie zbierzemy tą skórę, no zobaczycie, że dobra luksusowe 65. No jedna osoba powie, że mało, druga osoba powie, że dużo. Tylko patrząc tyle, co my potrzebujemy tutaj do wytwarzania, tu wytwarzamy 2500 dóbr luksusowych, a możemy oczywiście tam jeszcze delikatnie to pozwiększać. No i jeśli sobie zobaczycie, u mnie wioska 85 osób zużywa 2200 dóbr luksusowych, więc jedna osoba wytwarzając w kadzi jest w stanie to ogarnąć. Jeśli chodzi o automatyzację, jest to bardzo proste, bo wody zawsze będziecie mieć bardzo dużo w wiosce, bo tych studni będziecie mieć z 3 na takiej dużej już osadzie. Jeśli chodzi o korę, kora jest bardzo łatwo pozyskiwana, bo możemy albo korę zbierać w warsztatach zielarskich, albo możemy przerabiać rzeczy na korę z drewna, więc też nie ma z tym żadnego problemu. A futro, jeśli chodzi potem o warsztaty myśliwskie, czy tam po prostu o myśliwych, no to mamy 2 chaty myśliwego, które są w stanie utrzymać potem całą osadę, bo oni wytwarzają 4 razy futra, czyli gdzieś koło 60-70 futra i wtedy nie ma żadnego problemu. I dobra luksusowe macie już tutaj tak naprawdę zamknięte. Nie potrzebujecie zdobywać tłuszczu. Macie automatycznie zapewnione skórę, jeśli chodzi o pracę. Na przykład jak sobie tutaj przejdziecie do kuźni, gdzie mamy tutaj jakąś kuźnię, już sekunda, karczma, strażnica, kowadło. Jak sobie tutaj zerkniecie, w późniejszym etapie potrzebujecie właśnie na mistrzowskie stalowe skórę. Więc automatycznie robicie sobie dobra luksusowe i automatycznie robicie sobie przygotowanie już pod kuźnię, pod najlepsze narzędzia, co zwiększa znowu wydajność wszystkiego, więc wtedy macie pełno, jakby łatwo to zautomatyzowane i macie zautomatyzowane rzeczy, które wam są po prostu potrzebne. Nie wytwarzacie rzeczy, które potem się robią z nadwyżką i ta nadwyżka sobie leży, bo szczerze powiedziawszy nie macie nic ciekawszego do zrobienia z tego, tylko robicie nadwyżkę z rzeczy, które i tak zużywacie, więc im bardziej się potem rozrasta osada, potrzebujecie więcej skóry, potem więcej narzędzi, no to wszystko macie tak naprawdę zapewnione do zautomatyzowania, więc to jest najlepsza opcja, jeśli chodzi o chwilowo dobra luksusowe. Wiadomo, że dobrami luksusowymi mamy również jakieś pancerze, ale to jest znowu bardziej rozwijające się rzeczy. I tam trzeba by już bardzo dużo przeliczać, bardzo dużo pracowników, co mogłoby efektywnie na koniec wyjść tak sobie. Z tego względu, że będziecie musieli mieć dodatkowe farmy, żeby na przykład zdobywać len, konopie, żeby przerabiać to potem na płótna i no to tworzy potem spory problem. Mogę oczywiście wam jeszcze pokazać odnośnie właśnie tych dóbr luksusowych. Tylko tak jak mówię, tu już jest trochę więcej zabawy. Bo jak sobie wejdziemy na przykład w maski, no to wtedy musimy się gdzieś tam bawić. Możemy na przykład tworzyć jakieś tam maski przykładowe tęgu. Tylko jeśli chodzi o tworzenie takiej maski na przykład tęgu, z takich ważnych rzeczy, no węgiel drzewny nam jest potrzebny, to jeszcze by szczerze powiedziawszy było dobre do wytwarzania, tylko że tak jak mówię, to są rzeczy, które w późniejszym etapie, no one w ogóle wam nie są potrzebne, bo z tego nic nie zrobicie więcej, a ze skóry macie szansę coś jeszcze zrobić. A pamiętajmy też, że sloty są ograniczone, więc byście musieli robić coraz więcej magazynów, bo jest niestety, jeśli chodzi o takie maski, takie gdzieś tam pierdoły, one niestety zajmują nam więcej miejsca, więc jest to wtedy większy problem. Jak dla mnie skóra jest najbardziej efektywna i chwilowo patrząc po wartości, która oczywiście ona daje, jest wystarczającym surowcem i jest dodatkiem do kuźni, które jest w sumie bardzo ważne, więc
Tak wygląda u mnie poradnik odnośnie dóbr luksusowych i duchowości. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!